Siemanko! Witamy serdecznie w czwartym odcinku i ostatnim w sumie z Kanady, w którym zobaczycie jeszcze trochę Vancouver Island, trochę Vancouver i jeszcze Toronto. W tym odcinku będą 3 różne miejsca. Także myślę, że będzie bardzo ciekawe. Od rana niestety pogoda nam nie sprzyjała. Lało, było okropnie, ale teraz wychodzi słoneczko, także zaczynamy robić swoje, ale jest zimno. Zdecydowanie inaczej niż było wczoraj. Co ten pan Szkot tu robi, to nie wiem. Z miejsc podobno, które bardzo warto sprawdzić, jeśli jest w Wiktorii właśnie, to jest Royal British Columbia Museum. Wiecie, jak ja podchodzę do muzeów. Nie bardzo mnie to interesuje, szczerze mówiąc, większość z nich, chociaż są takie fajne też, które warto zobaczyć. I podobno to jest jednym z nich, bo bardzo dużo osób polecało. Także, nie także, tylko także, zaraz się przekonamy. Zresztą też pogoda jest taka, że trzeba szukać atrakcji bardziej gdzieś w środku. Widzieliście Mańka z epoki lodowcowej? Ja ostatnio oglądałam właśnie. To razem mówić oglądaliśmy. Ja też oglądałem. Sid i Maniek. No. Ale prawdopodobnie zobaczymy łosia. Tylko no, to nie jest łoś oczywiście. Czekajcie. Tu lipa nie ma. Ale jest niedźwiedź. Podobnego widzieliśmy właśnie na Alasce. Patrzcie, dużo osób pewnie o tym nie wie, jak wyglądał krab na Alasce. My byliśmy w jednej restauracji, gdzie były tak ogromne kraby dokładnie. Oni wyciągają z morza Beringa. Co jest taki program właśnie na ten najniebezpieczniejszy zawód świata. I takie wielkie kraby właśnie on wyciąga. Krab jest bardzo popularny na Alasce. Szczerze powiem wam tak, mam nudne to poznałem na razie. Bo po pierwsze trzeba się interesować tym, co się tu działa, a po drugie trzeba mieć bardzo dobry angielski. No bo jednak są takie zagadnienia, których niestety, ale nie wszystko rozumiem. To jest inna część, która wygląda jak miasto. Jaka furka tu stoi. Stary fort. Salon. Czy jest jakaś pani w salonie? Nie ma nikogo. Totalnie wygląda jak tam. No. Skakuj tak wyglądało normalnie, nie trzeba było do muzeum iść. Dobra, pogoda się teraz zrobiła. Zbieramy się i ruszamy w górę, w stronę tak jakby w stronę promu, ale tam po drodze jeszcze ogrody, jeszcze może pojedziemy do Sydney. No, bo mamy po drodze. Zobaczymy. Ale ładnie tu zielono, co? Pięknie, piękna ta trawka tu jest. Jak taka sztuczna. Przystrzyżona, idealnie. Jesteśmy już na promie, w porcie, na prom. Pani mówi, ale macie farta, że kupiliście wcześniej bilet. 100% sprzedanych wszystkich biletów jest na dzisiaj. I dodatkowo pytam, czy możemy o drugiej wjechać, bo dopiero za godzinę mamy. Ona mówi, nie, jest taki full, że nie ma nawet szans. Fajnie spędziliśmy czas na Vancouver Island, ale myślę, że zdecydowanie lepiej by było, jakby było teraz lato. Dużo lepiej. Ale na przykład do Kanady chciałbym wrócić jeszcze też kiedyś w zimę. W zimę na przykład tam, gdzie byliśmy w tej miejscowości. Takie zasłonęły Zakopane. Ojej, jak tam było super. Ale jeszcze fajnie by było, jakby można było pozjeżdżać na desce. A wjechać też do góry. No i wjeżdżamy już. Mamy jakieś 1,5 godzinki. No i jesteśmy znowu w Vancouver. Ale ciekawie wygląda, co? Góry. Jak z jakiegoś tego. No, naprawdę dziwnie. Ojej, faktycznie, jak z jakiegoś takiego kosmicznego, przyszłościowego świata, nie? Totalnie. Taki powrót do przeszłości. Do przyszłości. Pierwsze miejsce, gdzie musimy teraz pójść, to jest Apple
Muszę oddać kabel, który mi się jest niepotrzebny, z nią mi działa. Okazało się w domu jednak. Druga sprawa, musimy znaleźć sklep z elektroniką, gdzie kupimy nowe Insta360, znaczy nie nowe, gdzie kupimy Insta360. No, bo mamy w planach fajne rzeczy do zrobienia w najbliższej podróży i kamerka 360 zdecydowanie się przyda. Jedna sprawa szybko załatwiona. Teraz trzeba znaleźć kamerkę. Powiem wam tak, trochę wam zdradzę rąbka tajemnicy. Ze względu na to, że dzisiaj już wylatujemy, no i jeszcze jutro będziemy dalej tutaj, ale już wieczorem będziemy... No. I just travel blogger. I do the video. Yes. I będziemy później w Meksyku i w Belize. I tu mam zamiar też trochę ponurkować i porobić coś fajnego. Także taka kamerka Insta360 przyda się i to mocno, żebyście mogli zobaczyć, jak pięknie wygląda pod wodą. Centrum tego miasta naprawdę bardzo mi się podoba. Wiadomo, zobaczyliśmy go też z tej złej strony. No bo jednak tam downtown i ci wszyscy na fentanelu, no to jest straszne, co się widziało, ale no i czasem też trudno później już zapomnieć, bo tam jednak obraz tego w głowie zostaje, jak sobie pomyślimy o Vancouver. Ale poza tym, jakby nie patrzeć, to naprawdę bardzo fajne miasto. No i fajnie spędzony czas. Całe szczęście, że się pogodziło trochę. Teraz nawet w miarę ciepło. Zbieramy się właśnie, jedziemy do wypożyczalni oddać samochód, później na lotnisko i czekać na nasz lot. Mamy 5 czy 6 godzin? 4 godziny i 45 minut. No, prawie 5 godzin lotu do Toronto. Tam mamy parę godzin, w sumie 7 chyba. Także wybijamy pozwiedzać. I wreszcie ciepełko, wreszcie Cancun. W Cancun zostaniemy 3 dni. Jesteśmy już na lotnisku. Pokazywało nam, że musimy się odprawić online na ten lot, żeby nie płacić dodatkowo. No, a się okazało, że nie możemy. Ze względu na to, że nasz kolejny lot jest do Meksyku. Musimy to zrobić tutaj. Dobra, mamy przerąbane. Sprawdzają bagaż. A bagaż kosztuje chyba 500 zł? A mamy tylko wykupiony taki, wiecie, mały plecaczek. To pod siedzenie wchodzi, a nasze nie wejdzie pod siedzenie. A mój to już w ogóle. No, to nie jest plecak pod siedzenie, zdecydowanie. Będziemy kombinować. Pierwszy lot. Prawie 5 godzin. Później przesunięcie czasu. O, długa podróż nas czeka. Ale z takim dobrym nastawieniem, że nieważne. Nie wiem, jak ja lubię Meksyk. Byłem w Meksyku już 2 razy wcześniej chyba. Nie pamiętam. 4. 4 w Meksyku? Nie, tak mi się zgrywało. Nie, 2 razy. 2 razy i po prostu uwielbiam. Meksyk jest tak świetny, ale nie lubi meksykańskiego jedzenia. Mówię, że jak zje parę razy z ulicy gdzieś tam... Nie lubię fasoli, nie lubię kolendry, nie lubię tego mięsa takiego. Kolendry nam nie dają za bardzo. Ja nie pamiętam kolendry w meksykańskim jedzeniu, ale jest na ulicy, jest pyszna. Ale to był ciężki lot. Jeśli się spadnie do jakiejś najbusy, się tak darli za nami. Takiego późno, szkoda gadać. No i tak, jak najszybciej dostać się do centrum, po prostu łapiemy, jesteśmy na terminalu 3, z którego będziemy też odlatywać. Musimy wziąć sobie pociąg na terminal 1, przejechać z terminalu 1 jest pociąg do downtown. Dobra, bilety mamy. Cena, że dojechać do miasta 12,35 do osoby. Chodź, ale bo jest pociąg. Zmiana planów. A dlaczego tutaj wysiedliśmy akurat, a nie tam gdzie mieliśmy? Ze względu na to, że niedaleko stąd jest Yonkers West Avenue. Nie wiem, czy to już wypowiadam. Czyli polska dzielnica. No i mogę teraz dokończyć. W Toronto mieszka 250 000 Polaków. Jest to polska dzielnica, którą będziemy zobaczyć, jest coś polskiego. Jest to największe miasto w Kanadzie i 4. największe w Ameryce Północnej.
Żyje tu około 2,5 miliona ludzi w całym mieście, a razem z całą aglomeracją około 6. No i żebyście pamiętali, że w Kanadzie ogólnie żyje 38, wtedy jak sprawdzaliśmy, 38 milionów. Podobnie jak ludzi. w Polsce, tylko jest Coś takiego. kilka razy większa. No, Kanada jest drugim największym krajem pod względem, chyba nie to, pod względem powierzchni na świecie. No pierwsza jest Rosja, no. Nie wiem jak ze stacji wyjść w ogóle. Tragedia. Co? Ktoś sobie hotel zrobił w środku, a my nie wiem jak się stąd wydostać. Gdzie jest tak ciepło, że po prostu aż szok. Jest 20 stopni. W luzie mi jest gorąco. A czytałem też przed chwilą, że tutaj w ogóle w tym mieście, w Toronto, jest ponad 300 dni słonecznych w roku. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Ktoś, kto mieszka w Toronto, daj w znać. Nowym Jorku też jest bardzo słonecznie, no nie? No. Że tam wiesz, może jest chłodniej niż w innych częściach, ale jest właśnie ładnie słoneczno. No może tak. W ogóle jak będziecie tutaj, będziecie mieli więcej czasu, to stąd około 1,5 godzinki drogi można pojechać na Niagara Falls, czyli wodospad Niagara. Nam niestety nie wystarczy na to czasu, a bardzo szkoda, ale co z tego. Ty byłeś? Nie W przyszłym roku to nie, na Niagarze nigdy. A nie byłeś? Nie. Ja myślałam, że ty byłeś. Nie, na Niagarze nie byłem. Dlatego nie jedziemy, no to będzie trochę szkoda. Ale nie zdążylibyśmy. No nic. Będziemy w Stanach w przyszłym roku, to pojedziemy, bo Niagara Falls leży po dwóch stronach. I kanadyjskiej, i amerykańskiej. Jakiś klub sportowy, patrzcie jakie rękawice na wejściu. Wiecie co, właśnie rozmawiamy o tym. Oglądaliśmy Into the Wild i mówili, że się nie dziwię, jak spakuję jakiś plecak, wyjadę i mnie nie znajdziesz parę miesięcy. A ja mówię, jedź, bylebyś wrócił. Tak, tylko powiem wam tak, ja bym nie potrafił robić tak jak ten chłopak, że po prostu wiecie, wszystko usunięte bez pieniędzy, bez kart, bez telefonu. Nie, no inne czasy mamy, mamy inne czasy i to... Mówiłam Piotrkowi, że to były inne czasy. Wtedy to, że nie było telefonów, było normalne. Ludzie spędzali więcej czasu na zewnątrz, czytali książki, to było ich okno na świat. Więc jakby on nie miał aż tak bardzo dużo wyrzeczeń w porównaniu do teraz. Ale wiesz, on nie potrzebował też tak prądu i w ogóle przecież jak on mieszkał w tym busie. No a dla mnie, co to za robienie kontentu bez prądu? 30 powerbanków bym musiał przez to nosić. Nie, ale tak... No, dobra. Zajawkę złapałeś. No Zajawkę złapałem, nie mówię jeszcze co, ale szykujcie się na coś fajnego. Ale z telefonu. Z telefonem i z internetem. No i moi kochani, zaczynamy. A wiecie po czym rozpoznałem? Strój kąpielowy i kiełbasa. Kiełbasa, no. Jesteśmy tutaj All Century Shop. 1961 rok. Dzisiaj sobota, Popatrzcie. Takie polskie klimaty, no babuszki to trochę rosyjskie bardziej. Matrioszki. Matrioszki. Tak, ale tutaj strój kąpielowy, kiełbasy, Aluś to ja ci kupił. Ej, taki ja bym chciała mieć. Ej, świetnie. Ty, a do tego ja mogę mieć drugą część. Dobre. Ty, bo mnie to się zaćmiło. Ja nie wiem, czy mam przeczytałem Century. To miał być Old Country Shop. Ty lubisz swoje słowa. Ja lubię sobie czasem coś wymyślić. Bo to mnie zmylili, bo były inaczej napisane po prostu. No mniejsza z tym, ale wiecie, jak się fajnie to poczułem. Teraz właśnie sprawdziłem na nawigacji. Idziemy do Polish Cafe. Jedzonko tam jest jakieś, zjemy sobie jakieś polskie śniadanko. Toronto to największe miasto Kanady i jedno z najbardziej zróżnicowanych kulturowo miejsc na świecie. Jest domem dla wielu imigrantów, w tym dużej społeczności Polaków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. W Toronto znajdują się polskie sklepy, restauracje oraz organizacje, a Polacy chętnie biorą udział w lokalnych wydarzeniach. Miasto słynie z nowoczesnej architektury, w tym wieży CN Tower oraz rozległych terenów zielonych, takich jak High Park. Toronto jest także ważnym centrum finansowym i kulturalnym, oferującym muzea, teatry i galerie. Dzięki swojej różnorodności i otwartości miasto przyciąga zarówno turystów, jak i osoby szukające nowych możliwości życiowych. Chicago European Bakery, ale nie wiem dlaczego Chicago, bo w Chicago też mieszka dużo Polaków, ale już widzimy, że jest polski akcent, bo jest Polish Festival Special kiełbaska.
I są polskie produkty na pewno. Zobaczymy, czy są polskie produkty. Są kiełbaski ładne. Popatrzcie, wszystko jest polskie. Pierniczki. Kto kiedyś w końcu zrobi w Tajlandii taki sklep? Nie wiem, fajnie jakby ktoś otworzył na Rawai na przykład. Tak. Albo na Ptasie mleczko. Dzień dobry. A nie, to tak tylko patrzymy. Wszystko jest polskie w każdym konkretnym polskim sklepie. Ogóreczki. Kurde, jakbyśmy tu zostawali, już też ogórki kupili. No, ja bym bardzo chciała, żeby taki Niestety. Fajnie by było. Ale zapachniało kiełbaską. Ja jednak jestem tu polskie jedzenie, powiem szczerze. Wszędzie jest pysznie, w Tajlandii jest pyszne jedzenie, żeby nie było. Ale polskie jedzonko to jest... Nie znudziło ci się po wakacjach jeszcze? Nie, co ty. Ja uwielbiam. Szyneczki, chleb, wszystko tak jest. No, ja też. Dla mnie polska kuchnia to jest taki Kotlecik, ziemniaki. numer 2 albo na równi z tajskim po prostu. No Jakbym nie. miał wydecydować, no to może tak. A numer 3 to chyba taka turecka kuchnia, takie te grille wszystkie. Kocham. Bym powiedziała, że włoskie, ale niestety gluten mi nie służy, ale grecka. O, grecka też jest pyszna. To tak. Grecka też jest pyszna. Powiem wam, że tak, jak na razie mało tych akcentów polskich jest. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Bo na razie to widzieliśmy 2 takie sklepy tak naprawdę tylko. Zobaczymy co ciekawego będą mieli w tej kawiarni, do której właśnie się wybieramy. Cafe Polonaise. Jeśli ogląda nas właściciel, chcieliśmy do pana przyjść. Od 11. No wiem. Chcieliśmy do pana przyjść zjeść coś dobrego i niestety za późno pan otwiera. No i patrzcie, jest papież. O, jest jakaś ta. Chciałem przeczytać, co to jest. Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, zniesiony przez polskie społeczeństwo dla upamiętnienia jego pielgrzymki do Kanady we wrześniu 1984 roku. Tablica pamiątkowa drugiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Kanady w lipcu 2002 z okazji Światowych Dni Młodzieży, ufundowana przez członków Credit Union Świętego Kazimierza. Aha. O, dzień dobry, dzień dobry. Właśnie mówimy, że chodzimy tutaj, nikt po polsku nie mówi. Co to za polska dzielnica? A była kiedyś? No właśnie przeszliśmy, widzieliśmy jeden, restauracja i coś tam jeszcze. I Benas tylko został, tam u góry jeden, 3 story tylko i to wszystko. To gdzie ci Polacy wyjechali? Gdzie oni wszyscy są? Mississauga, Bram, to wszystko. I ja też nie jestem z Toronto. A, czyli Ja tam... z Niagary Falls przyjechałem. A, chcieliśmy pojechać, ale za mało godzin mamy. A to ciekawe, to już nie jest taka polska dzielnica jak kiedyś? Już nie, już po prostu wyparte zostało przez Chińczyków i przez innych. A, widzi pan. Dobrze wiedzieć. Myśleliśmy, że dalej... Jechali czy ja? No my tylko międzylądowanie tutaj mamy, to stwierdziliśmy, że przyjedziemy zobaczyć. Bo byliśmy w Vancouver i tutaj tylko międzylądowanie parę godzin. Dobrze z Polski. Ja z Bielska-Białej, a z Podlasia. Tam koło Białegostoku. Urodziłem się w Polsce, a Polski nie znam. O, i on. Całe życie tutaj? Bardzo duże jest i niemieckie. Wrocław. A, Piękne. Wrocław dla Niestety mnie nie znam. najpiękniejsze miasto w Polsce. Ja nigdy nie byłem, miałem 5 lat jak wyjechałem z Polski. Trzeba kiedyś pojechać. Ale to bardzo ładnie pan mówi po polsku. Jak Tu się nauczyłem. To jest mój pierwszy język. Jugosłowiański. Okej. O, Ładnie pan mówi. Nauczyłem na tej dzielnicy właśnie, jak Polacy byli. Okej. To jest łatwo się nauczyć słowiański język. Łatwy, ale dla kogoś za granicą już nie był taki łatwy. Pozdrawiamy, miłego dnia. miłego dnia. No i widzicie? Parę lat za późno. No. No cóż. Ale co sobie zjemy? Ja zamierzam zjeść albo placka, albo krokieta i będę szczęśliwa. I taka, wystarczyło mi te 3 sklepy, ważne, żeby było dobrze. A ja naleśniki z serem i do tego gdzieś na kawkę wstąpimy i jedziemy zobaczyć jeszcze centrum. Tak. Wiecie, co jeszcze mnie dziwiło, bo podeszliśmy do takiej tablicy. Jak byliśmy na takim Green Poincie,
takich ogłoszeń to wszędzie było jakieś tam polskie. Tutaj nic. Kompletnie Ale to nic. było na polskim sklepie, mi się wydaje, wtedy na Greenpoincie. No ale wiesz, no, skoro to była polska dzielnica, no nie wiem, no trochę to już nie jest tak jak było, ale tak samo jest w tym przecież. W Chicago też, na Jackowie to też już, Jackow to też już polska dzielnica była, ale kiedyś już się skończyła. Ale przecież Chicago też to jest polskie miasto. No w Chicago to w sumie polskie, tak, no, ale tak Jackowo to było tak typowo, takie wiesz. No dla nas, ja bym zjadł 2 naleśniki. A krokiety są z mięsem, tak? Albo mięso, albo kapusta i grzyb. To teraz co mi pani da za No ciekawe. Ciekawe, no kroki ciekawe. To tak, będą 2 naleśniki z serem. A gdzie się ci wszyscy Polacy stąd podzieli? Proszę? Gdzie Polacy się stąd podzieli wszyscy? My przyjechaliśmy zobaczyć polską dzielnicę, a tu już prawie nic nie ma. Właśnie, tak się zastanawiam. Jak na rok, w tamtym roku umarło 96 osób. Teraz umarło 100 prawie 100. Ojej, to Ale sami po prostu- starsi tutaj. Resztę po prostu No. powyprowadzało się na Mississauga. A, w inne rejony po prostu, tak? A pani od ilu lat tutaj? 22. A, to kupa czasu. No To- ale za niedługo wracam do Polski. Tak? O, Nie ma to jak w Polsce. No, to my teraz też jak byliśmy, Proszę? to też, my też w Polsce nie mieszkamy, ale lubimy przyjeżdżać bardzo. Ile naleśników? dla mnie 2 proszę. 2 naleśniki będą. Polskie kiełbaski się robią na grillu. Kajzerki. A my kupiliśmy sobie kabanoska, placki ziemniaczane i naleśniki. No i jesteśmy pod głównym punktem, O, czyli pod wieżą. Ponad 500 metrów ma. tam można wjechać? Można, no. Wjeżdżamy? Najpierw chodźmy zjeść nasze polskie jedzonko. Chciałem powiedzieć, że fajnie nam się udało z pogodą, no ale jak to jest ponad 300 dni w roku pogoda, to trochę słabo było, jakby nam się nie udało. To już by wtedy był mocny pech. Ale mi się w tym mieście podoba. Taki totalnie klimacik, jaki lubię. Echa. Wiecie, że dopóki Polak nie ma kanapki z kiełbasą albo kiełbasy na wyjeździe, to się wyjazd nie liczy. Nie no. Miałem straszną ochotę na kabanosa. Ten by był dobry, ale na ciepło. Autobus szkolny. A jechało się takim, co nie? Jechało. A jechało. Nie żeśmy się chwalili, ale się jechało. Jechało się. Tak. Nie wiem, czy wam mówiłem o tym, czy nie, ale jak mówiłem, to się powtórzę, że właśnie miasto Toronto jest uważane za takie najbardziej multikulty, czyli możecie spotkać ludzi ze wszystkich nacji ze świata. Praktycznie, że dużo jest takich grup społecznych z różnych krajów i tak dalej, i tak dalej. Z tego też trochę tak słynie. Przyszliśmy właśnie pod stadion hokeja i taka ciekawostka dla was. Sportem narodowym właśnie w Kanadzie jest hokej. Byłem 2 razy w życiu, albo raz w życiu byłem na meczu hokeja. No, dość ciekawe. Ale czy by mógł być to mój ulubiony sport? No, raczej nie. Byłeś kiedyś na meczu hokeja? Ja byłem, a jak będziemy w Stanach, na pewno musimy iść na NBA, czy koszykówkę, Tak, i na rugby. na rugby, Na na futbol amerykański. Rugby to jest w Anglii bardziej. Na futbol amerykański musimy iść na 1,000,000% i na baseball. Kolejna podpowiedź dla was. Pamiętajcie, że jak będziecie lecieć z lotniska, to Union Station to jest ostatnia stacja, na której się zatrzymuje pociąg z lotniska i wysiadacie centralnie w downtown, w samym centrum, koło dużej wieży, koło stadionu i tak dalej. Świetna lokalizacja. Ale jeśli będziecie chcieli odwiedzić polską dzielnicę, to się musicie zatrzymać na stacji bliżej, ale nie, jedźcie do Union. Tutaj macie dokładnie tą stację i z niej też będziemy wracać. O, patrzcie, jaki ładny dworzec. No i wszystkie stany Kanady
flagi wszystkich stanów. Chciałem powiedzieć prowincja, bo tu nie ma stanów, tylko prowincja. Muszę to sprostować troszkę, bo tam też można było kupić bilet. Co? O, za 2 minuty mamy. Tam też można było kupić bilet, ale dość kawałek jeszcze trzeba było przejść. Jesteśmy praktycznie koło koło tej wieży wysokiej. Z racji tego, że trzeba się dobrze wyspać w samolocie, bo czeka nas udany weekend w Cancun. Ja mówię do Piotrka, że kurde na imprezkę iść po takiej podróży to... No ale nic, trzeba po prostu. Sen wojownika, wyśpimy się elegancko w samolocie i na imprezę. Niestety mamy nasz samolot opóźniony już o 40 minut. Ale się cieszę, że lecę do Cancun, po prostu kocham Meksyk, naprawdę. Ale będę zachwycony. Kto był w Meksyku, kto wie, że to jest świetne. Pomysłowe. Zmienili nam bramkę, kazali nam przyjść gdzie indziej. Cały czas przeciągają czas. 4 godziny lotu i będziemy w Cancun. Siedzimy osobno. Niestety, jakbyśmy chcieli siedzieć razem, trzeba było dopłacić. W ogóle w tej linii lotniczej za wszystko trzeba było dopłacać, także masakra. Na szczęście zrobiliśmy lekki pałek z bagażem i musieliśmy się odprawić, że wiecie, zostawiałem za salą bagaże, poszedłem ja i tak dalej. I się udało, bo na wcześniejszy lot, który mieliśmy przed tutaj klasa Malinia, musieliśmy dopłacić po $77 kanadyjskich za bagaż, za plecak. Buenos noches. Jesteśmy w Meksyku. Tak jest. Coco Bongo, tam działa. No, ale to właśnie... I żeby nie było, mówiłem Ali, przyjedziemy, no mamy przeszukanie. Nie, no w Meksyku. Nie, ja powiedziałam, że jak idę z tobą, to tak, to na pewno będę miała przeszukanie. Jakbym poszła sama, No, wydaje mi się, żebym nie miała przeszukania. ale tak mocno w kit to zrobili, bardzo mocno w kit, ale było. To przywozi do Meksyku coś. No właśnie. Raczej stąd się No właśnie. No, z Kanady. idziemy teraz szybko znaleźć taksę i lecimy. Mieliśmy prawie 1,5 godziny opóźniony samolot. Tak, Mocno w plecy tutaj jesteśmy. też. No i tutaj długo właśnie, no. Ciekawe, czy my w ogóle dzisiaj pójdziemy do tego, Pójdziemy. do imprezkę, czy będziemy... A, na Coco Bongo. No to nie wiem, to się okaże, które jest drugie show właśnie. Pierwsze wydaje mi się, że pewnie koło 9. Zobaczymy zaraz. No, na lotnisku można sobie zamówić Ubera, to pamiętajcie. Można sporo zaoszczędzić. No i tak, taki mamy po prostu zwykły pokój, ale jutro wam pokażę, jak to wygląda w dzień, bo w dzień to jest naprawdę bardzo pięknie. I tak tutaj mamy. W dzień jest naprawdę ładnie. Także życzę nam udanej imprezki dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zaczynamy serię z Meksyku. Odwiedzimy Cancun, Holbox, Isla Holbox, dokładnie jest wyspa, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum. Dodatkowo będą jakieś wycieczki i później autobusem do Belize. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, bo lecimy po 1 milion subskrypcji na kanale Podróże Wojownika. Pozdrawiam.